Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to kolejna konstrukcja firmy MNC. Tym razem jest to model Matrix. Model Matrix jest modelem, w tym momencie ten akurat model jest modelem SKG2. One występują jeszcze też w modelach SKG3, ale to Wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jest to, można powiedzieć, starszy brat konstrukcji, którą widzieliście w poprzednim odcinku konstrukcji Color Plus. Również bardzo fajnie zabezpieczony. Jeżeli chodzi o sam klucz, już Wam pokażę, jak wygląda klucz. Z jednej strony ten klucz wygląda całkiem, można powiedzieć, zwyczajnie, ale jak go obrócimy w drugą stronę, już widzimy w tym momencie linię, tak zwany laser cut, czyli tam laserowe cięcie w tym momencie pod slidery. Jest ich tutaj 5. Współpracują oczywiście z wewnętrznym sidebarem, który się w środku znajduje. Jak widzicie, cała konstrukcja chodzi mega płynnie. Tutaj naprawdę widać, że jest dość dużo uwagi było przyłożone do samego procesu stworzenia tej konstrukcji. Ale do czego zmierzam? SKG2, SKG3, bo ponieważ występują to są oczywiście normy ubezpieczeniowe w konstrukcji, tak jak widzicie tutaj z dwoma gwiazdeczkami i z 3. Różnią się tym, że tutaj na dole mamy dołożony mostek, tak jak w poprzedniej konstrukcji, czyli tą stalową szynę antywyłamaniową, która po prostu chroni nas od samego początku z lewej do prawej w tym momencie, można powiedzieć, przez całą długość najbardziej wrażliwej tutaj w tym momencie części tej wkładki, która jest najczęściej wyłamywana tutaj na wysokości śruby. No i dodatkowo tutaj slidery akurat w tym wypadku występują po prawej stronie, a w tym bodajże SKG, tym najnowszym modelu 3 są po lewej stronie. Jeszcze go nie otwierałem, jeszcze go nie miałem w swoich rękach, dlatego to tutaj więcej jakby nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o same piny w środku są pinami temperowanymi. To jest tutaj w tym momencie dość ważne, ponieważ z racji tego, że mają taki, a nie inny kształt, czyli są podcięte na szczytach swoich, powoduje to po prostu, że one bardzo często opadają i zwielokrotnia się jakby sam proces powiedzmy pikowania tutaj w tym wypadku tej konstrukcji, co jest oczywiście dla kogoś, kto się po prostu orientuje w temacie, nie jest tutaj to jakimś to specjalnym problemem, aczkolwiek jeżeli chodzi o samo otworzenie tej wkładki, to super trudnych bym tej nie zaliczył, ale nie jest ona łatwa. Nie przedłużając, przejdźmy do narzędzi, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Na pewno będzie to napinacz górny od Mokiego, grubość 1,3. Idealnie pasuje tutaj w tym momencie do naszych potrzeb. To jest po prostu doskonałe miejsce. Standard hook od Multipika. Jest to standard hook w round tipie, zwężany, także można powiedzieć, że do pinów się będzie tutaj wyśmienicie nadawał. Jeżeli chodzi o nasze sliderki, będzie to flaga od Multipika numer 10. I jeżeli by było potrzebne, to będzie Sautorzik, Half Diamondzik. Można powiedzieć, że też czasami do giglania przydatna konstrukcja. Wybaczcie mój głos, niestety wysiadł mi troszeczkę od klimatyzacji. Dzisiaj po prostu dostałem troszeczkę w gardło, ale postaram się Wam wytłumaczyć, pokazać generalnie to tutaj w tym momencie, po co się spotkaliśmy. Napięcie średnie, ponieważ są to w tym momencie temperowane piny, dlatego mogą nam spadać. 2 nic, 3 nic, 4 nic, 5, zdecydowanie wpadliśmy w nasz farset. Zobaczmy, wróćmy do 1. 1 nic, 2 też, 3 tak samo, 4 też nie, a nie, 5 jeszcze gryzie. Zobaczmy delikatnie. Jest delikatne kliknięcie było. Zobaczmy. Nasza 1. Zdecydowanie lekkie kliknięcie. 2 bez kliknięcia. 3 sprawia wrażenie, że nie chce z nami współpracować. Natomiast 4 też nie. Ale ta 5 stawia wrażenie, jakby ona jeszcze dalej chciała coś nam powiedzieć.
zdecydowanie kliknięcie było jeszcze jedno wyraźniejsze nawet. Jesteśmy w teraz jeszcze głębszym falsecie, także jest to dobrym sygnałem. Wracam do jedyneczki, a jedyneczka teraz zdecydowanie lekko kliknęła. Dwójeczka zdecydowanie również lekko kliknęła. Trójeczka chciałaby teraz coś powiedzieć. Jest kliknięcie z trójeczki. Idziemy dalej. O, 4 zdecydowanie teraz twardo gryzie. Jest kliknięcie twarde, sztywne, ładne. Piąteczka sprawia wrażenie ustawionej, więc wracamy do początku. Jedyneczka, ładny klik, może nie za głośny, ale był. Jeszcze sprawdzę, tak. Dwójeczka nasza, o, dwójeczka teraz zdecydowanie chciałaby coś tutaj powiedzieć. Muszę się niestety podrapać, wybaczcie. Jeszcze poprawię tą jedynkę. Jedynka tak, zdecydowanie. Dwójeczka. Tak, bardzo cichy klik, ale jest. Trójeczka sprawia wrażenie ustawionej. Czwóreczka. Tak, również. Więc wracam do naszej jedynki. Mamy kliknięcie, cichutkie, bo jest. Cichutkie, ale jest, nam wypadła. Dwójeczka sprawia wrażenie ustawionej. Trójeczka też. Czwóreczka lekko kliknęła. Piąteczka jest zdecydowanie ustawiona. No to jest właśnie ta mozolność ustawienia temperowanych pinów. One są po prostu, jest jedynka znowu, a one po prostu zwyczajnie wypadają i to jest jakby tutaj poważnym problemem, jeżeli chodzi o ich ustawienie. Cała reszta właściwie jest taka sama jak przy wszystkich innych. Wracam z powrotem do naszej jedynki. Zdecydowanie sprawia wrażenie ustawionej. Coś nam tu kliknęło delikatnie. Dwójeczka. Dwójeczka, no nie chce współpracować. Znowu klik na jedynce. Dwójka sprawia wrażenie też ustawionej. Trójka również. Czwóreczka również. Piątka. No więc również nam coś tu wypadło, prawdopodobnie. Wracam z powrotem do jedynki. Zdecydowany klik. Do dwójki. Jest klik. Trójeczka ustawiona. Czwóreczka. Czwóreczka teraz może... O, jest delikatne kliknięcie. Piąteczka jest oczywiście ustawiona. Ona akurat się wybitnie ładnie trzyma. Wracam z powrotem do jedyneczki. Tak, ona nam binduje. Jest kliknięcie. Dwójeczka delikatna bardzo, ale jest. Trójka ustawiona. Czwórka również. Piątka również, więc wracamy do jedynki. O, nie wiem czy widzieliście, wpadliśmy w tak zwany głęboki falset. W tym wypadku to jest właśnie znak mówiący o tym, że wisimy na naszych sliderkach, na naszym sidebarze. A więc sprawdźmy, jak w tym momencie się sytuacja ma tam z nimi. Dwójeczka, ładny klik, jedynka pusta. Trójeczka, ładny klik. Czwóreczka, delikatne kliknięcie. Piąteczka bez klików. Dobra. Więc wróćmy z powrotem. One są również niestety temperowane, co jest tutaj pewnym niedogodnieniem.
niejednogodnością. Dobra, dwójka. Ładne kliknięcie na trójeczce. Troszeczkę się będę posiłkował tutaj tym naszym Half Diamondzikiem. To jest bardzo dobry wynalazek ogólnie, jeżeli chodzi o pikowanie sliderów, między innymi, chociaż on definitywnie nie służy do tego, to nie jest jego oryginalna funkcja. Dobra, już wiem chyba, gdzie jesteśmy pogrzebani, chyba to jest piąteczka nasza. Dwójeczka podniesiona, trójeczka też. O, ładne kliknięcie było na piąteczce. Wróćmy więc do początku. Trójeczka nie, czwóreczka nie. Ładny klik na 5. Zdecydowanie. Wracam do jedyneczki. Dwójeczka to nie będzie. O, może trójeczka tym razem dla odmiany. O, jeszcze nie. Jeszcze na chwilkę wrócę do naszego Half Diamonda. Zobaczmy, czy nie wystarczy czegoś pogiglać. A to często gęsto i tak również bywa. Wrócimy do naszej flagi na momencik. Nie do końca wiem, co mnie trzyma w tej chwili. Ale sprawdźmy, być może to jest po prostu jakiś delikatny fluk. Po prostu wystarczy, jak sobie tutaj troszkę pogiglamy. O, tak myślałem. Wystarczyło troszeczkę pogilgać, ponieważ po prostu
to jest, no, że tak powiem, ta strona nie była jeszcze otwierana i no tutaj no, zwyczajnie po prostu jeszcze są niewyrobione, tak mocno niewyślizgane, że tak to ujmę brzydko nasze slidery. No ale tak jak widzicie wygląda nasze otwarcie. Troszkę to zajęło dłużej niż zwykle, aczkolwiek nie ma tutaj dużego kłopotu. Ja sobie tą konstrukcję pozwolę zamknąć z powrotem, bo już pozbyłem się jednego circlipa wcześniej. Nie jest to też bardzo proste, dlatego się tego tutaj w tym momencie postanowiłem to zrobić wcześniej, bo już mi kolega kiedyś powiedział, że są pewne kłopoty. Postaram się pozbyć tego drugiego teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ładnie, czy to w ogóle wyjdzie. Powiedzieć, że wystrzelił nam w sposób prawidłowy. Wezmę sobie tutaj klucz, ponieważ chciałem ten nasz zabieraczek usunąć, żeby nam było troszeczkę łatwiej. O, dobra. To będzie wyglądało w ten sposób. Zabierak może sobie tutaj wrócić z powrotem. To, czego będziemy potrzebowali, na pewno to będzie nasz followerek. Staram się to tak złapać, żeby nam nie wypadło tojowo. A tu jest co? Ponieważ mamy slidery, mamy sidebar. No to jest ogólnie dość, można powiedzieć, dużo rzeczy tutaj, które mogą później tak i mogą się pogubić. Dobra. Nasz sidebar jest od dołu. Staram się go wyciągnąć jako pierwszego. Tylko potrzebuję pensetki. O, tak wygląda nasz sidebar. Oczywiście temperowany. Odkładam go sobie tutaj wyżej. Od razu nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem wyciągnięcie tych sprężynek w tym momencie najdrobniejszych. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają te sprężynki małe. Tutaj są po rogach. No są naprawdę małe. To są nasze sprężynki, które służą do wypychania sidebara. Dzięki nim się dociska. Dobra, jedna jest. Druga. Zwróćcie uwagę, jakie są naprawdę mikroskopijnej wielkości. Dlatego staram się po prostu robić to delikatnie. Tutaj od dołu mamy nasze sliderki, które pracują, te otwory tutaj widać je u góry i obok tego macie w środku główny rząd z pinami. Postaram się wyciągnąć te nasze sliderki najpierw jako tako. Dobra. Klucz na razie odłożę. No, chyba jednak to nie będzie takie proste, jak myślałem, bez klucza. Więc dobra, zobaczmy sobie to tutaj jeszcze raz. Albo po prostu trzeba będzie to wyciągnąć zwyczajnie, że tak powiem, metodą chałupniczą i bolesną. Więc postaram się je wysypać wszystkie na rękę. O, bardzo ładnie wszystkie wypadły. O, nawet piny zaczynają wypadać. Proszę bardzo. O, dobra. Na razie odłożę nasz rdzeń, bo on nam tutaj chwilowo nie będzie potrzebny. Postaram się to jakoś ogarnąć tutaj. A piny, zacznijmy od naszych pinów. Piny, jak widzicie, tutaj nie ma żadnych udziwnień, są standardowe. Oczywiście mówię o naszych keypinach tutaj w tym wypadku. Drugi to jest praktycznie, można powiedzieć, to samo. Ja sobie tam zaaranżuję później. Wszystko jest mosiężne. Zwróćcie uwagę tylko na górę, jaka ona jest podcięta.
Widać po prostu, że jest zaostrzona troszeczkę jak ołówek. To jest właśnie to temperowanie, o którym mówimy. Powoduje to po prostu, że podnosząc kolejny pin, nasze poprzednie piny w tym momencie zwyczajnie opadają. To jest pierwszy, poprzednie podniesione. Tutaj mamy slajderki. Wszystkie, nie wiem czy widać, jest mała bramka, duża bramka, to jest tak zwany false gate i true gate. Ja sobie pozwolę tutaj odłożyć, a może je tutaj obok podłożę, będzie łatwiej. Każdy z nich ma dwie brameczki. Zwróćcie uwagę. Widać małe nacięcie, to duże, w którym trzymam pęcetę, to jest w tym momencie to główne nacięcie. Oczywiście numer 3, 4 i nasz numer 5. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, już Wam pokazuję, on nie posiada żadnych udziwnień. Dodatkowy system w tym momencie, znaczy system, wkładka po prostu hartowana antywierceniowa. To jeżeli chodzi o nasz rdzeń, to tak wygląda. A już Wam pokazuję w tym momencie całość związaną w tym momencie z naszymi keypinami, przepraszam, driverami. Driver numer 1 to jest mosiężny. Sprężyna, można powiedzieć, fajna, mocna, stalowa. To sobie tutaj położę wyżej. Pin numer 2. O, wpadł nam niestety, ale zaraz go wydobędę. Jest również mosiężny. Oj, ta sprężynka gdzieś tutaj poleciała, jest. Jest również mosiężny, tutaj bez żadnych udziwnień. Ale to zaraz go wyciągniemy, bo wpadł mi do pierwszej komory, niestety, co tak czasami bywa. Pin numer 3, o dziwo, temperowany spulsik. Sprężyna również stalowa. Pin numer 4, również mosiężny standard. Są chyba nawet tej samej długości te standardziki. Sprężynka. Dobra. I nasz ostatni pin. Właśnie tego byłem najbardziej ciekawy, dlaczego dwa razy kliknął. Już Wam mogę pokazać. No niestety muszę Was bardzo przeprosić. Pod samą końcówkę guttingu, gdzie został ostatni pin w komorze, który niestety wpadł, no, straciłem po prostu baterię. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzało. Z racji tego, że już wszystkie piny zdążyliśmy omówić, został tylko ten jeden. Ja sobie go pozwolę wyciągnąć. O, wypadł idealnie. Dobra, to sobie na razie schowamy. Już Wam pokazuję tego nieszczęśnika jednego. Oczywiście tutaj nie ma żadnego udziwnienia tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi w tym momencie po prostu o te piny, no to jest to mosiąc. Także tutaj nie ma żadnego tutaj specjalnego tutaj wodotrysku. Tak jak Wam pokazywałem wcześniej, to są główne komory, one nie są podcięte do keypinów. Także tutaj nie ma żadnych udziwnień. Tutaj mamy górę komór. Tutaj od dołu chodzą nasze slajderki. Tutaj jest umiejscowiony w tej szczelinie nasz sidebar. Zaraz Wam to pokażę, jak działa. A tutaj może mi się to uda wysunąć troszkę. O, ciężko wychodzi, ale wychodzi. Zwróćcie uwagę, jest dodatkowa hartowana wkładka, która ma blokować w tym momencie możliwości wiercenia. Ona jest tutaj wycięta idealnie na praktycznie można profil otworu. Jeżeli chodzi o tą wkładkę, tutaj nie ma żadnych dodatkowych wodotrysków. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj w tym momencie nasz korpus. Korpus raczej też nie ma. Nie,
Nie ma tutaj żadnych dodatkowych podcięć. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy wkład, na pewno wsadzony jakiś utwardzany. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle dobrze, chyba nie. O, teraz będzie widać, jest taki mały otworek. Jest dodatkowy wkład wpuszczony, na pewno służący do blokowania wiercenia. Tutaj w tym momencie, Jezu, przepraszam, wiercenia po prostu w Biblii. Tak to wygląda. A tutaj sobie uporządkujemy nasze gatsy. Już Wam tylko pokażę, jak to wygląda w całości, tylko sobie ten rdzeń dołożymy. Jeżeli chodzi o nasze gatsy, wyglądają one w ten sposób. No tutaj, jak widzicie, nie ma żadnego szału. Na dole jest nasze 5 sliderków, nasze keypiny, nasze driver piny. Mamy właściwie tylko 2 security piny w środku. A jeszcze Wam tylko pokażę, jak wygląda tutaj współpraca sidebara. Chwycę go tutaj w rękę, jeśli pozwolicie. Ten sidebar działa na takiej zasadzie, tylko muszę porwać jednego slidera, tak żeby było łatwiej. O, złapię go sobie teraz dla odmiany za Falsegate'a. Jak widzicie, jest tutaj szczelina. W drugiej szczelinie mniejszej, w tak zwanym Falsegate'cie, bo u góry to jest Truegate, nasz sidebar ma zaskoczyć w ten sposób. O, przepraszam, odwrotnie, z drugiej strony, bo ta szersza strona z tej węższej. Dokładnie ma się tu zmieścić, jest tutaj trochę luzu, a tutaj sobie odłożę tego sliderka, a już pokazuję Wam, w którym miejscu ten sidebar się dokładnie blokuje. Jak zwrócicie uwagę tutaj w tym momencie na dół, a właściwie na bok w tym momencie, w tym miejscu, macie po prostu nafrezowany rowek. Ten rowek to jest właśnie nasz sidebar groove. I po trafieniu oczywiście w bramki w sliderach, on jest umiejscowiony w tym miejscu, on się chowa w rdzeń, umożliwiając nam tutaj obrót całego cylindra. Na tym polega zasada działania sidebaru. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Jeżeli uważacie, że ten odcinek się Wam podobał, jeżeli uważacie, że ten odcinek był wartościowy, oczywiście zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie